Jedna metoda chroni mnie przed każdą wadliwą aktualizacją z Microsoft, na przykład Windows 11 24H2 i aktualizacja KB 506 3878 skracają żywotność Twoich dysków. Zgadza się. Nawet jeśli Twój dysk SSD lub HDD nie stracił danych, nie uszkodził się, to i tak straciłeś. A ja nie mam problemu ani teraz, ani wcześniej. Nie stracę też przy innym błędzie. W ciągu 10 minut dowiesz się dlaczego, jak to robią i dlaczego warto, żebyś też tak robił. Co jest pewne, że KB 506 3878 wbrew swojej nazwie nie jest bezpieczną aktualizacją bezpieczeństwa. Jednorazowe zapisy powyżej 50 GB na dyskach zapełnionych w minimum 60%, chociażby instalacja jakiejś dużej gry, zwiększają prawdopodobieństwo uszkodzenia dysku. Ta informacja ma najwięcej potwierdzeń, oczywiście nie ze strony Microsoft. Problem dotyka różne kontrolery: Phison, E1612, Samsung, WD, SanDisk, Kioxia, Corsair Force, AData, Crucial. Dotknięte są zarówno dyski DRAM-less, jak i z pamięcią DRAM. Może być to związane z obsługą Host Memory Buffer lub algorytmów Write Amplification. Phison, jako jeden z największych producentów kontrolerów SSD, od budżetowych po premium, przekazuje najwięcej informacji zwrotnych o problemie. Jednak w dość dziwny sposób. Najpierw pojawia się dość wiarygodny dokument o potencjalnych problemach z aktualizacją, a następnie wydaje oświadczenie, iż w testach takowych problemów nie był w stanie odtworzyć i wchodzi na drogę prawną w związku z rozpowszechnianiem tego dokumentu. Wiemy też, że jeżeli nie masz najnowszego stabilnego wydania Windows 11 24H2, to nie masz problemu, ale oglądaj dalej, może Cię to uratować w przyszłości przy dowolnym innym błędzie w aktualizacjach Windows. Aktualizacja bezpieczeństwa ma krytyczny błąd. Microsoft, Apple, Canonical Ubuntu, zdarza się każdemu. Teraz Ty masz krytyczny błąd w swoim systemie. Docelowo, tak przynajmniej twierdzą portale branżowe, jest to łatka bezpieczeństwa przeciwko Lama Stealer. Jeden z głównych celów aktualizacji. Jednak obok niej, nieoficjalnie, naprawia też spadki FPS Fortnite, które pojawiły się po wcześniejszych aktualizacjach, oraz obok innych mniej znaczących wprowadziła eksperymentalne zmiany w systemie. Powtarzam, do łatki bezpieczeństwa. Skąd ja znam takie metody? No skąd? Chyba sobie teraz nie przypomnę. Pomóż mi w komentarzu. Dodam, że Lama Stealer znacznie stracił na znaczeniu. Zdecydowanie większym zagrożeniem jest omawiana poprawka, więc możesz postępować jak ja w dalszej części. Problem jednak w tym, że jeśli spojrzeć na stronę Microsoft, to mamy poprawki bezpieczeństwa, nowe funkcje AI dla Copilot Plus, poprawki wydajności systemu i nic wcześniej wspomnianego. Komu wierzysz bardziej? Napisz. Podsumowując jednym zdaniem. KB 506 3878 powoduje nadmierne obciążenie kontrolera dysku intensywnymi operacjami zapisu, przez co smart może stać się nieczytelny, system przestaje widzieć dysk przechodzi w tryb RAW, bez ostrzeżenia, użytkownik traci dostęp do danych, często bezpowrotnie. Nowe dyski mogą sobie poradzić, starsze różnie, ale każdemu z nich z powodu Write Amplification w stopniu mniejszym lub większym skróci się żywotność. Ale mam gwarancję, powiesz. Tak, ale dla SSD często jest tam limit TBW, Total Bytes Written, a Write Amplification ma bezpośredni wpływ na jego rosnącą wartość, ponieważ każda komórka NAND ma ograniczoną liczbę cykli zapisu i kasowania. Jednym zdaniem, wygląda na to, że łatka przyspiesza osiągnięcie sklepowego limitu TBW. Wszystko wskazuje na to, że Microsoft wypuścił to dwukrotnie. Najpierw w lipcu w preview, nie zostało to wyłapane i poszło do sierpniowej zbiorczej. Aha, doszły jeszcze potwierdzone problemy z transmisją NDI. Przerywane dźwięki, obraz w OBS Studio przy użyciu wtyczki NDI. Microsoft oficjalnie przyznał się do spadku wydajności po tej aktualizacji. Mnie to wystarczy, żeby odinstalować tę łatkę. Zaraz, ale ja jej nie mam. Jak to zapytasz? Ponieważ ja nie wgrywam łatek zaraz po ich wydaniu. W historii było tylko kilka takich, które trzeba było wgrać natychmiast po wydaniu. Zwykle dotyczyły one Lux Zero Day. Uwierz mi, wtedy jest głośno, że masz je wgrać. Jeszcze głośniej jednak jest, co widać, kiedy masz czegoś nie wgrywać. A co, jeśli już masz u siebie problematyczną aktualizację KB 506 3878? Oto szybki plan ratunkowy.
Przed zmianami zrób pełną kopię zapasową na zewnętrzny nośnik. Nie przeciążysz dysku. Nie robisz kopii chyba na tym samym dysku, prawda? Najpierw sprawdź, czy aktualizacja jest zainstalowana. Przećwiczmy to razem. Menu Start, Ustawienia, Windows Update, Historia aktualizacji, szukaj KB 506 38 78. No właśnie nie. Okazuje się, że jeśli usunąłeś wcześniej łatkę, to nadal ostatnim wpisem będzie ten o pomyślnej instalacji tej łatki. Spójrz, sprawdzam obecność łatki poprzez linię poleceń. Brak wpisu, więc brak łatki. Wpisuję w konsoli poleceń WinVer i otrzymuję kompilację 26100.1742. Gdyby była łatka, po kropce byłoby 4946. W historii aktualizacji mam jednak wyraźnie, że była instalowana. Co się z nią działo dalej? System milczy. Brak informacji o deinstalacji. I teraz najważniejsze pytanie. Is this a bug or a feature? System milczy, ale Twoja opinia jest kluczowa. Najlepiej więc obecność łatki sprawdź poprzez WinVer w konsoli poleceń. Jeśli nie masz łatki, to proponuję od razu odroczenie aktualizacji o maksymalny czas, czyli 5 tygodni. Jeśli zechcesz, zawsze możesz ten okres skrócić lub całkowicie przerwać w dowolnym momencie. Jeśli masz łatkę, zadaj sobie pytanie, jakie ja sobie zadałem. Wolę mieć odroczone aktualizacje, by zdobyć pewność, że można je bezpiecznie wdrażać, czy też zostawiam jak jest, wychodząc z założenia, że problem, jeśli w ogóle istnieje, zostanie szybko naprawiony przez Microsoft, a moim danym nic nie zagraża. Zanim podejmiesz decyzję, wstrzymaj się na chwilę. Chcę najpierw coś Ci zademonstrować, a potem wrócimy do tego miejsca. Domyślnie, jeśli wejdę tutaj, ustawienia, Windows Update, historia aktualizacji, odinstaluj aktualizację, mogę odinstalować zbiorczą łatkę zabezpieczeń. Spójrz, odinstalowuję ją. Przyspieszę materiał. Restart. Chcę odroczyć aktualizację. I co? Mogę. Dopóki Windows nie wykryje sam, bądź z moją pomocą nowej, w tym wypadku tej samej łatki na serwerach. Windows Update widzi dostępną łatkę bezpieczeństwa, choć przed chwilą ją usunąłem i nie pozwala już odroczyć. Nie mam wyboru, muszę ją zainstalować z powrotem. To doskonały przykład designu systemu, który nie przewiduje własnych błędów, przerzucając odpowiedzialność za swoje problemy na użytkownika. Microsoft projektowo założył, że wszystkie jego łatki są idealne, więc system blokuje możliwość ich unikania, nawet gdy mogą zniszczyć setki dysków lub uszkodzić gigabajty danych nieświadomych użytkowników. Znając ten mechanizm, możesz teraz podjąć świadomą decyzję. Pamiętaj, Twój sprzęt, Twój wybór, Twoje ryzyko. Tak, używasz legalnie systemu i ryzykujesz każdego miesiąca. Przekonałem? To działamy. Tylko mała zmiana. Zanim usuniemy aktualizację, najpierw odroczymy aktualizację o 5 tygodni, więc odraczamy. Zauważyłeś? Teraz albo wcześniej wybieram wstrzymaj na 5 tygodni. Pole się wyszarza na wstrzymaj na 1 tydzień, chociaż czas wstrzymania liczy się poprawnie. W takich sytuacjach zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, że tego nie rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Odinstaluj aktualizację. Restartujemy. Sprawdźmy. Jest odroczone. Czy coś tracimy? Jeśli podłączymy nowe urządzenie w czasie pauzy, system nie pobierze sterowników, ponieważ to ten sam mechanizm. Ja podłączam urządzenie. Jeśli sterownik się nie zainstaluje sam, albo instaluję go ręcznie pobierając sterownik ze strony producenta, albo tymczasowo wznawiam aktualizację. Instaluje się wtedy wszystko, w tym usunięta wcześniej łatka, więc ponownie pauzuję na 5 tygodni i odinstalowuję tę lub inną problematyczną aktualizację. Procedura jest powtarzalna. A co jeśli nie ma przycisku odinstaluj? Spróbuj wtedy przez linię poleceń. Więc cmd uruchom jako administrator wusa /uninstall /kb 506 38 78. Ta metoda jest nawet szybsza i omija całą warstwę graficzną Windows. Dlaczego proponuję ją jako drugą? Ponieważ użytkownik,
a takim się widzę, nie powinien w ogóle potrzebować korzystać z takich metod. Przygotowując materiał na czystym systemie, tak przy 6. dodaniu i usunięciu tej samej aktualizacji, system zaczął wyraźnie mieć problemy z zainstalowaniem jej ponownie. Powtarzam, na czystym systemie. Do tego stopnia, że po około godzinie czekania zostawiłem komputer włączony na noc. Aktualizacja faktycznie wgrała się, jednak mam wielkie obawy co do jakości architektury, która zresztą jest też podłożem dla Windows 12. To typowy objaw degradacji systemu na skutek użytkowania. I pomysł na kolejny film, jak go zmniejszyć, oczywiście w moim stylu. Niestety, degradację można tylko spowolnić. 30-letnie dziedzictwo Windows objawia się z każdą nową aktualizacją. Podane metody są standardowymi. Jeżeli nie zadziałają lub masz inny problem, najlepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Nabyta wiedza jednak jest już Twoja. Gratuluję. Bardziej zaawansowane opcje wstrzymywania wielu bądź pojedynczej aktualizacji, tak by można było zmiany cofnąć bez uszkodzenia systemu, zostawiam na inny materiał. Napisz w komentarzu teraz. Masz KB 506 3878? Zostawiasz czy usuwasz? Sprawdź i odpowiedz. Microsoft wydał oświadczenie, że problemu nie ma. Pozostaje więc czekać na to, aż zbierze od nas większe ilości danych telemetrycznych i podtrzyma bądź zmieni swoje stanowisko. Po wydaniu aktualizacji przyszedł do mnie klient mający problem ze swoim komputerem. Wadliwym okazał się ten dysk Patriot P400 Lite. Byłem w szoku, jak zobaczyłem jego dziwną pracę, ale to w innym filmie. Panu zaś dziękuję za pozostawienie dysku do materiału. Jeśli poradnik Ci pomógł, łapka w górę. Chcesz więcej praktycznych rozwiązań? Subskrybuj i dzwonek.